Witajcie! Z tej strony Arkadiusz Arkadikus Woźniak. Wraz z Psimkiem i Gothic Sequel Entertainment postanowiliśmy stworzyć nieco bardziej szczegółowy materiał, quasi-dokumentalny, na temat anulowanego dodatku do pierwszej części gry Gothic. Informacje w filmie zostały zaczerpnięte z dokumentów projektowych sequela, skryptów i bezpośrednio z rozgrywki. Ostrzegamy też, że będziecie narażeni na spoilery anulowanej produkcji. Nie będę przedłużał, a wy przygotujcie się na porządną dawkę informacji. Za tobą! Wow! W nogi! Gothic Sequel. Zapomniana kontynuacja. Cztery miesiące przed wydaniem pierwszej części gry Gothic, studio Piranha Bytes przeszło znaczące zmiany, mające głęboki wpływ na losy ukończenia ich gry. Pod koniec listopada 2000 roku wydawca Egmont Interactive otrzymał najnowszą wersję produktu, który, jak się okazało, był daleki od ukończenia. Wydawca miał już powoli dosyć ciągnących się terminów, dlatego postanowił dać ultimatum deweloperom. Pod żadnym pozorem nie można było dopuścić do kolejnych przesunięć, dlatego wszyscy byli zobowiązani do opracowania gry w ściśle określonym czasie. Piranha miała więc tylko 4 miesiące na skończenie prac. Musieli wtedy podjąć kilka ważnych decyzji. To, co zostało w większej mierze niedokończone lub wymagało sporych zmian, było w większości usuwane. Wszystko to zbiegło się też z innymi nieprzewidzianymi okolicznościami. Trzej młodzi programiści pracujący nad silnikiem gry, Zengin, byli za zaprzestaniem dalszych prac nad projektem. Michael Hoge, jeden z 4 założycieli studia, musiał wtedy przekonać współpracowników, że prace nad ukończeniem gry zbliżają się ku końcowi. Był to ważny moment, ponieważ to wtedy zaczęła się sporna dyskusja, co pójdzie do kosza, a co trzeba będzie poprawić i dokończyć. Na początku stycznia z powodu braku czasu na sfinalizowanie fabuły podjęto decyzję o porzuceniu ważnych wydarzeń fabularnych, takich jak Orc Assault, czyli najazd orków, i Nemesis. A także przesunięcie zawalenia się starej kopalni, o której mowa w scenariuszach OM Full z początku 3 rozdziału na 4. Co to było? Wynośmy się stąd! I to szybko! Jak zginiesz, będziesz martwy. To właśnie te dwie pierwsze decyzje stały się małym impulsem do stworzenia dodatku do Gothica. Pod koniec stycznia 2001 roku, na 2 miesiące przed premierą Gothica 1, został stworzony szablon dokumentu odnośnie dodatku, którego głównym pomysłodawcą był Stefan Newell. Dokument nosił nazwę Sequel Story Überblick, a celem tego było rozszerzenie i przywrócenie niewykorzystanych zadań oraz pomysłów. Nawet wtedy, przed wydaniem samego Gothica, dla większości pracowników firmy było jasne, że Gothic w przyszłości potrzebowałby dodatku, który przywróciłby jego wyciętą zawartość. Ważne jest to, byśmy zrozumieli, że wszystko to było tylko w planach i przemyśleniach Stefana Newella i Alexa Brueggemana. Wówczas formalny rozwój dodatku nie mógł nastąpić. Pierwszą i najważniejszą rzeczą dla twórców było ukończenie pierwszej części gry, a dopiero później można było ogłosić wydawcy o swoim nowym przedsięwzięciu. 15 marca 2001 roku tak się ostatecznie stało. Fast 3 Jahre Entwicklungszeit investierte das in Bochum ansässige Team von Piranha Bytes in das ehrgeizige Rollenspielprojekt Gothic. Gothic 1 ujrzał światło dzienne, trafiając na półki niemieckich sklepów. Została w niego zainwestowana masa inspiracji, cierpliwości, pieniędzy, czasu i wysiłku, osiągając tym samym umiarkowany sukces. Walczycie jak baby! No obudź się, królewno! Jakie to nieefektywne. Mnóstwo pracy, niewiele odpoczynku. Dlatego jeśli chcesz czegoś ode mnie, lepiej się streszczaj. Hej, ty! Posłuchaj mojej rady i daruj sobie te czary-mary! Złap kuszę mocno i oprzyj ją o ramię. To powinno zwiększyć celność strzału. Teraz jego programiści mogli udać się na tymczasowe zasłużone wakacje. Nie był jednak to łatwy czas dla firmy. 3 studenci z Oldenburga, główni twórcy silnika, zgodnie z oczekiwaniami opuścili zespół i wrócili do swoich wcześniejszych zajęć. Dlatego małe studio z siedzibą w Bochum musiało opracować nową strategię na przyszłość.
Stefan Newell, Alex Brueggemann i kilku innych zainteresowanych programistów zwróciło się do wydawcy z przemyśleniami na temat pracy nad dodatkiem do Gothic, który powinien kontynuować historię pierwszej części gry. Jakiś czas po tym, na początku maja 2001 roku, wydawca podjął decyzję o utworzeniu 2 zespołów w studiu Piranha Bytes. Mała grupa zwana drugorzędną, prowadzona przez Michaela Hogge i Bjorna Pankratza, powoli pracowała nad strzelanką science fiction, podczas gdy podstawowa grupa o kryptonimie Gothic Sequel Team #1 miała pracować nad kontynuacją Gotika. W maju 2001 roku, 1,5 miesiąca po wydaniu pierwszej części, 11 programistów pod przewodnictwem Alexa Brueggemana i Stefana Newella oficjalnie rozpoczęło pełny rozwój nowego projektu. 5 czerwca 2001 roku forum World of Gothic poinformował graczy, że dodatek jest już w fazie rozwoju. Tego samego dnia programiści poprosili fanów o wyrażenie swoich sugestii i pomysłów w temacie stworzonym przez Thorstena Dinkhellera. Po otrzymaniu wystarczającej liczby sugestii i życzeń temat został zamknięty, a Piranha Bytes przystąpiło do dogłębnej analizy wszystkich wyrażonych opinii. Wiedzieli, że wiele z tego, co zostało zaoferowane, może uczynić grę jeszcze lepszą. Tym razem chcieli się upewnić, że niczego nie pominą i spróbować wdrożyć wszystko, co ich zdaniem poprawi i urozmaici grę. Wzięli pod uwagę wszystko, od małych propozycji związanych z poprawą zarządzania, po pomysły związane z nowymi umiejętnościami, przedmiotami, lokacjami i decyzjami dotyczących całej historii. Każdy pomysł, który był dość popularny wśród fanów, został przetestowany pod kątem wykonalności, a jeśli deweloperzy uznali go za odpowiedni, został zatwierdzony i wdrożony. Wszystko to prowadziło do tego, że oryginalny pomysł rozszerzenia fabuły szybko przerodził się w coś więcej i wymagał zmian nie tylko samego silnika gry, ale również wielu innych jej części, np. muzyki, animacji, modeli, tekstur i oczywiście świata gry. Projektowi nadano tytuł roboczy Gothic Sequel i był zaplanowany jako samodzielny dodatek, do instalacji którego użytkownik nie musiałby mieć oryginalnego Gothic 1. W połowie lipca opublikowano kilka informacji wyjaśniających, dlaczego wciąż tak mało wiadomo na temat dodatku. Kolejny miesiąc później spółka Fenomedia AG zawarła umowę z Joe Wood dotyczącą prawa do publikowania niektórych gier Fenomedia. Niektóre źródła mówiły, że w tej umowie mieli opublikować 9 gier, w tym nasz sequel. Tak więc od maja do października 2001 roku gra była w trakcie opracowywania, aż do momentu jej anulowania. Zamiast tego, niecały rok później gracze dostali Gothica 2, który wykorzystał bardzo małą część treści i pomysłów właśnie z porzuconego dodatku. Teraz nadeszła pora, abyśmy szczegółowo omówili fabułę, jaka miała mieć miejsce w sequelu, bazując na dokumentach Stefana Newella. Fabuła dodatku. Po wygnaniu śniącego magiczna bariera została zniszczona. W tym samym czasie orkowa świątynia się zawaliła, a bezimienny został pogrzebany pod głazami. 6 miesięcy później Xardasowi udało się go ocalić. Do zrobienia? Zawalić okolice wejścia do świątyni śniącego. Orkowie wygrywają zdecydowaną większość bitew, pokonując oddziały królewskie. Zrównują z ziemią miasta i wsie. Całe królestwo stało się jednym wielkim polem bitwy. A ziemia przybrała kolor szkarłatu od krwi poległych, a woń rozkładających się zwłok unosiła się wysoko, aż po sklepienie nieba. Inwazja orków ominęła kilka mniejszych miejsc. Właśnie tam uchodźcy starają się jakoś przeżyć. Górnicza Dolina w Khorinis jest jednym z takich miejsc. Tam, gdzie kiedyś skazańcy wydobywali rudę dla króla, teraz uchodźcy ukrywają się przed orkami. Wierzą, że są bezpieczni. Dopóki krwawa kampania wojenna orków trwa w innych rejonach kraju, dopóty nie skupią swoich sił na podbiciu okolicznych terenów i nie rozlokują posterunków wokół doliny. Znów nikt żywy nie może opuścić tego miejsca. Zanim jednak walki dosięgnęły stolicy, król Robar wraz z magami ognia i paladynami przybył do doliny. Zamiast walczyć z orkami, wysłuchał rad magów i okopał się w górskiej fortecy. Nie dopuszcza nikogo do swojej twierdzy i odsyłał uchodźców, aby radzili sobie na własną rękę. Wynoś się stąd! Co za gówno. Pierwszy rozdział o nazwie Powrót rozpoczyna się w wieży Xardasa. Teleportuje on bohatera ze świątyni, gdzie ten leżał przygnieciony głazami. Nareszcie.
Próbuję cię tu sprowadzić od wielu dni. Opowiada mu, co się działo podczas jego nieobecności. Bohater osłabł przez miesiące, które spędził uwięziony. Ma zamroczenia i nie pamięta wielu rzeczy, jakie wydarzyły się wcześniej. Dowiaduje się od Xardasa, że chociaż śniący został wygnany, demony znalazły sposób, aby przejść do świata ludzi. Xardas wspomina bohaterowi, że ważna misja czeka na niego, gdy tylko będzie gotowy. Ponieważ jest słaby, zostaje wysłany do starego obozu. Musi tam wrócić do dawnej formy. Ponadto musi ostrzec Diego przed niebezpieczeństwem ze strony demonów, dlatego Xardas wręcza bohaterowi list. Do zrobienia luki w pamięci bohatera muszą pojawiać się w dialogach. Xardasie, nie pamiętam cię. Co? Bohater może po prostu chcieć opuścić dolinę i już nie ratować świata. Należy to wziąć pod uwagę w dialogach z Xardasem. Zatem wynośmy się stąd czym prędzej. Tutaj zapewne twórcy chcieli wprowadzić krótki przerywnik filmowy, jak bohater opuszcza dolinę i w tym samym czasie otwiera się portal z demonami, które uśmiercają bezimiennego bohatera. Zmienić początek gry tak, aby gracz w drodze do obozu miał coś w rodzaju treningu. Pojawia się nie od razu w obozie, ale w niższym poziomie wieży. Po drodze powinien się zwrócić uwagę na zagrożenie ze strony orków i spotkać Torę. Teleportacja jest tylko czasowym rozwiązaniem. I w tym przypadku w skryptach znaleźliśmy coś ciekawego. Potwora o nazwie Hurt Snapper, czyli rannego zębacza, który miał być pokonany przez Torę nieopodal wieży Xardasa, kiedy bohater miał zbliżyć się do Amazonki. To twój koniec, padalcu. Podobny pomysł twórcy chcieli wdrożyć w pierwszej części. Dla przypomnienia, w becie Gothica 1 występował potwór o nazwie Ranny Błotny Wąż. Potwór ten miał być czymś w rodzaju treningu dla bohatera zlecanym przez Gornarana. Wracając do Amazonki, jak już wcześniej wspomnieliśmy, finalnie miała znajdować się nieopodal wieży Xardasa. Następnie zaprowadziłaby bohatera do starego obozu. Podczas drogi możliwe jest, że Tora od czasu do czasu zagadywałaby bohatera, mówiąc mu o obecnej sytuacji w kolonii. Widzisz? Już się czegoś nauczyłeś. Po wejściu do obozu bohater czuje się tak jak w pierwszej części. Nie może tak po prostu wejść do zamku. Strażnicy nie chcą dopuścić go do Diego. Zanim strażnicy wpuszczą nas do zamku, powinna być dostępna opcja dialogowa z zapytaniem o Diego. Jestem przyjacielem Diego. Wpuść mnie, chcę wejść do zamku. Mam dla niego ciekawe informacje. Na chwilę obecną nikt nie wierzy bohaterowi, więc musi znaleźć inny sposób na dostanie się do zamku. Zjeżdżaj! Do zrobienia? Naprawić błąd omijania wszystkich strażników, mając wyciągniętą broń, albo zamknąć bramę, dopóki bohater nie spełni odpowiednich warunków, a następnie ją otworzyć. Musi być też kilka różnych możliwości dostania się do zamku. Przykładowo, kowal regularnie dostarcza broń milicji. Jeśli dla niego pracujesz lub wyświadczysz mu przysługę, pewnego dnia bohater może dostać zadanie, aby dostarczyć broń do zamku. To samo dotyczy uzdrowicieli, dostarczenie do zamku mikstur itd. Można też przekupić strażników. Strażnicy bramy w zamian za przejście chcą 500 sztuk srebra. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Jeśli porozmawiasz z niewłaściwymi osobami, zaproponują dostarczenie wiadomości za bohatera. Pokaż mi! Jeśli się na to zgodzisz, bohater przekazuje wiadomość. NPC ją czyta, nawet na głos, nie bierze tego na poważnie i zwraca list bohaterowi. Nie rób ze mnie frajera! Spadaj! Jeśli bohaterowi uda się dostać do zamku i znajdzie Diego, wtedy ostrzega go i przekazuje mu zwój od Xardasa. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz! Też tak myślałem. Teraz sprawdzane jest, czy bohater spełnia warunki do podjęcia dalszej części głównego zadania. Gracz musi pozyskiwać doświadczenie, uczyć się, trenować, stawać się coraz lepszym. Tutaj się chwilowo zatrzymamy. Omówmy pokrótko część zadań, jakie można było wykonać w starym obozie w ostatecznej wersji oraz te, których deweloperzy nie zdążyli umieścić. Przypominamy, że wiele zadań w dalszej produkcji gry mogłoby ulec zmianie. W obozie znajduje się kowal, Gotmar. Może podzielić się swoją wiedzą z bohaterem. Wymagane do tego są narzędzia kowalskie, z których będziemy mogli kuć broń. Po wyuczeniu się kolejnych egzemplarzy będziemy musieli przyprowadzić jego byłego czeladnika, Goliata. Czeladnika zdołamy przekonać do powrotu tylko, jeśli przeskoczymy go w rankingu na arenie.
Od Snafa dowiemy się, że interes u niego ostatnio kiepsko się kręci, ponieważ Halvor robi o wiele lepsze jedzenie. Zleca, byśmy w jakiś sposób popsuli renomę kucharzowi w zamku. Można to zrobić na 3 sposoby. Powiedzieć strażnikom, że jego zupa jest z ciał zarażonych lub ukraść jego książkę kucharską. Trzecim, nieukończonym sposobem było dosypanie płomiennej soli do kotła. Przy końcu targowiska spotkać możemy płatnerza, Rugę. Za niewielką opłatą może sprzedać nam podstawowe odzienie. Jeśli podczas pierwszej rozmowy nie będziemy zbyt uprzejmi dla rzemieślnika, to ten nie będzie chciał z nami handlować. Naprawić swój błąd możemy przynosząc mu potrawkę z chrząszcza. Talamon, jeden z uzdrowicieli, bada tajemniczą chorobę, na którą cierpią opętani. Możemy zaoferować mu swoją pomoc, a w zamian nauczy nas podstaw alchemii. Trzeba przynieść mu recepturę na uzdrowienie opętanych. Po rozmowie z kilkoma postaciami oddajemy recepturę Talamonowi i na tym dostępne zadania się kończą. Za pomocą konsoli kodów możemy przyzwać eliksir umysłu, który musiał zostać wręczony Xardasowi. Przykładowo, Talamon po przestudiowaniu pisma zleci nam, żebyśmy zebrali dla niego kilka rzadkich roślin, z których Talamon uważy eliksir umysłu. Potem musimy dostarczyć go Xardasowi w celu zweryfikowania, czy zadziała odpowiednio na zarażonych. Doskonale, doskonale. Na placu zamkowym znajduje się jeden z głównych poruczników, Cassian, szkolący tutejszą milicję. Możemy u niego nauczyć się podstaw walki bronią jednoręczną oraz nabyć nieco siły. W zamian za naukę chcę, byśmy zwrócili skradzione srebro przez Huldrycha Agonowi. W skryptach gry możemy znaleźć dodatkowe 2 zadania zlecane przez Cassiana w celu dołączenia do milicji, które nie zostały zaimplementowane do gry. W pierwszym zadaniu musieliśmy stać na warcie z Osbertem. W drugim zaś trzeba było zmierzyć się z Wylfernem na arenie. Od Geriona możemy nauczyć się umiejętności złodziejskich. W przypadku nauczenia się danej umiejętności zostanie zlecone przez niego zadanie. Ucząc się skradania, w zadaniu będziemy musieli wykraść klucz znajdujący się w zamku byłych magnatów, w pokoju Velai. Podczas nauki kradzieży Gerion zleci nam kradzież pewnego pierścienia znajdującego się w kieszeni Wylferna. Ostatnią umiejętnością do wyuczenia jest otwieranie zamków. W zamian złodziej chce 20 łodyg bagiennego ziela, które możemy wykraść ze skrzyni Lakarusa. Gdy zdobędziemy zioła i dostarczymy je jednemu z uzdrowicieli, Isgarowi, otrzymujemy nasenne wino, które wręczamy Gerionowi. W tym miejscu grywalna część zadania się kończy. Jak się okazuje, nasenne wino miało służyć do kolejnego nieukończonego zadania. Gerion koniecznie chciał zdobyć pewną książkę o kowalstwie znajdującą się w składowisku nieopodal kuźni zamkowej. Do tego potrzebny jest klucz, który leży schowany w jednej ze skrzyń milicjanta. Gerion wręcza wcześniej wspomniany specyfik i namawia bohatera, by ten poszukał klucza w koszarach. By bezproblemowo przeszukać skrzynię, wręczamy jednemu z milicjantów wino, by go uśpić. Po znalezieniu klucza możemy udać się do składowiska i zabrać książkę. U Gordiana Skryby twórcy planowali dodać zadanie w celu wypróbowania, czy wytworzone przez niego zwoje są sprawne w działaniu. Można je przyzwać za pomocą konsoli i wychodzi na to, że podrobione zwoje miały ostatecznie nie działać. Lester, przebywający w dawnej kaplicy magów ognia, stworzył narzędzie, za pomocą którego można tworzyć runy. Jeśli znajdziemy zwój 3. kręgu, Lester zacznie studiować pisma odnośnie wytapiania run wyższego kręgu. Były członek sekty znalazł jedną podpisaną jako taumaturgia. Do stworzenia runy trzeba zdobyć krwawą rudę, niezbędny składnik, bez którego runa zwoju nie powstanie. Od Diego bohater otrzyma 2 misje treningowe, gdy osiągniemy dany poziom posługiwania się łukiem. W pierwszym zadaniu musimy pozbyć się chrząszczy, które zagnieździły się na dachu kuźni. Na kolejnym poziomie będziemy musieli pozbyć się kilku kratoszczurów nieopodal mostu do starego obozu. A od Eda, lidera gildii złodziei, mieliśmy otrzymać w przyszłości 2 zadania. W skryptach możemy znaleźć informacje o przedmiocie, jakim to był klucz Edo, nieużyty w sequelu. Ponadto właścicielem klucza miał być dowódca milicji, Berengar. Możemy więc sobie wyobrazić, jak zadanie mogło pierwotnie wyglądać. Ze względu na liczne kradzieże złodzieja Edo, Berengar zabrał mu klucz do jego własnej skrzyni. Jak nie trudno się domyślić, naszym zadaniem byłaby kradzież klucza i zwrócenie go właścicielowi. Oto twój klucz. Cóż, wielkie dzięki. W drugim zadaniu prawdopodobnie mieliśmy wykraść pewną cenną recepturę znajdującą się w kieszeni Palgura.
W obozie można też trochę zarobić i zyskać nieco sławy walcząc na arenie. Codziennie wieczorem organizowane są walki, w których gracz może uczestniczyć. Dla najbardziej wytrwałych jest status mistrza areny. Twórcy planowali przygotować dla graczy karierę gladiatora, w której wspinalibyśmy się coraz wyżej w hierarchii. Ładny cios! Pokazałeś mu, kto tu rządzi. Wykonując wcześniej wspomnianą misję na temat receptury dla uzdrowicieli, znajdziemy dziwną księgę w dawnej świątyni magów ognia. Jest to książka Ślady Feniksa, napisana przez Corlisto za jego życia. Naszym celem jest znalezienie kolejnych ksiąg porozrzucanych po całym Starym Obozie i jego okolicach. Jest to coś w rodzaju chromaninu znanego nam z pierwszej części. Ostatnie zadanie jest od Pablo. Mówiąc w skrócie, bezimienny schodząc do lochów miał być przez niego zatrzymany, który informowałby nas, że w lochach zagnieździł się pełzacz i zdążył pożreć jednego z milicjantów, a my mielibyśmy tego pełzacza po prostu zabić. Są to prawie wszystkie omówione zadania, jakie możemy wykonać w pierwszym rozdziale. Przejdźmy teraz dalej, do dokumentów źródłowych z sequela. Jeśli bohater w momencie pierwszego spotkania z Diego ma już wszystkie niezbędne umiejętności, to przechodzi do drugiego rozdziału. Pierwsze demoniczne stworzenia pojawiają się, gdy Diego dowie się o zagrożeniu. Mogą być obecne już wcześniej, ale to w miejscach, które gracz będzie odwiedzał w miarę postępów fabuły. Rozdział drugi. Wymarsz rozpoczyna się w dawnym domu magnatów. Diego daje bohaterowi drugie ważne zadanie. Mówi, że musi udać się do magów ognia w górskiej fortecy. Spotka tam Miltena, którego ma ostrzec o nadchodzącym zagrożeniu. Wie, że nikt niepowołany nie zostanie dopuszczony za mury fortecy. Wspomina o Torze, ponieważ jest przekonany, że może ona swobodnie poruszać się wśród paladynów. Bohater musi porozmawiać z Torą. Bez niej nie ma szans na ominięcie paladynów strzegących zamku. Dziwnym trafem Tora jest jedyną przepustką do górskiej fortecy. Bohater musi jej zaimponować, pokonując Brutusa na arenie lub znaleźć pokój Feniksa. Podczas wędrówki Tora kilkukrotnie informuje nas na temat górskiej fortecy. Sytuacja pierwsza. Walka ze ścierwojadami. Łatwa. Następnie z demonicznymi ścierwojadami. Trudniejsza. Po zwycięstwie Tora mówi, że nie spotkała nigdy wcześniej takich stworzeń. Wyglądają jak ścierwojady, ale są o wiele silniejsze. Do zrobienia. Demoniczne stworzenia mają w ekwipunku przedmioty, które można zebrać. To ciernie. Każdy demoniczny potwór ma jeden, a im jest większy, tym więcej ma cierni. Przydają się one później w produkcji specjalnych napojów lub zbroi. Sytuacja druga. Mijamy punkt obserwacyjny paladynów na skraju lasu. Dwóch mężczyzn stoi na wieży strażniczej, wypatrując orków. Paladyni nie siedzą bezczynnie w górskiej fortecy. Rozesłali szpiegów i obserwatorów po całej dolinie. Sytuacja trzecia. Przybywamy na płaskowyż, na którym znajduje się posterunek wojsk poborowych. Przed nim siedzą dwaj włóczędzy ze starego obozu. Przybyli szukać schronienia w fortecy, lecz nie zostali wpuszczeni przez brak umiejętności. Na platformie przed mostem są fortyfikacje, wieża strażnicza i pochodnie. Jeśli porozmawiasz ze strażnikami lub Torą, dowiesz się, że najemni żołnierze rezerwowi z doliny patrolują tutaj. Dalszy fragment mostu strzeżony przez paladynów. Za mostem 2 baraki strażników mostu. W jednych koszarach jest Garwok, który odpowiada za rezerwowych. Dowodzi pospiesznie wyszkolonym mięsem armatnim. W późniejszym etapie gry daje drugą misję paladynów – znaleźć nowych rekrutów. Jeśli porozmawiasz z nim teraz, nie wykonując zadania od pierwszego paladyna, nie będzie chciał z tobą rozmawiać, przez co nie ukończysz zadania. Jak leci? Wynoś się! Rozumiesz? Przed górską fortecą spotykamy maga ognia. Jest to Milten, który natychmiast podchodzi do bohatera. Kogo ja widzę? To nasz bohater zza bariery. Bezimienny pokazuje mu list Xardasa. Milten dowiaduje się, że Xardas nadal uważa bohatera za wybrańca, który jest w stanie zapobiec zagrożeniu. Wie, że bardzo trudno będzie przekonać o tym magów ognia. Po dialogu z Miltenem bohater otrzymuje dostęp do reszty górskiej fortecy, nie uwzględniając sali tronowej i pomieszczeń, do których można się nią dostać. Skarbiec, komnata księżniczki itd. Sala tronowa musi być strzeżona, aby nikt nie mógł przejść. Lepiej zawróć. Tędy nie przejdziesz. Magowie ognia są bardzo pewni siebie. Nie myślą o Xardasie, który od nich odszedł.
Dobrze wiedzą, co mają robić. Dlatego ważne jest, aby bohater zdobył ich zaufanie. Milten pyta bohatera, czego do tej pory się nauczył. Odpowiedzi zależą od wcześniej wyuczonych umiejętności. Oto ich lista. Umiejętności walki. Tym nie zaimponujesz magom, ale paladynom. Umiejętności złodziejstwa. Nie powinieneś o tym nawet wspominać. Złodzieje szybko kończą tutaj karierę. Gotowanie. Poważnie? Nigdy nie sądziłem, że będziesz chciał się tego uczyć. Kowalstwo. Paladyni to docenią. Alchemia. Bardzo dobrze. To skłania Miltena do zastanowienia się, jak przekonać alchemika magów ognia. Wytwarzanie run. Tak jak przy alchemii. Teraz można przekonać każdego z 3 magów o swoich umiejętnościach. Gdy bohater wykona misję, odpowiedni mag będzie gotowy mu pomóc. W przypadku maga nauczyciela będzie dostępna ta opcja. Oznacza to, że można rozpocząć u niego dodatkowe zadanie związane z nauką, np. wyższy poziom alchemii. Możesz też sprawdzić aktualny stan zadania, rozmawiając z Miltenem, na przykładzie Diego w pierwszej części. Pierwsza misja magów ognia. Nereus potrzebuje pomocy w zdobyciu specjalistycznej wiedzy. Nereus bada możliwości ustabilizowania magicznej struktury doliny, aby zerwać połączenie ze światem demonów. Jeśli porozmawiasz z nim zanim Milten podpowie ci, co robi Nereus, ten spyta: Co ty tu robisz? Nie masz tu czego szukać. Precz! Jeśli bohater otrzyma informację od Miltena, rozmowa wygląda tak. Wiem, że jesteś zaangażowany w spójność przepływu energii w magicznej strukturze między wymiarami. Przejdźmy do rzeczy. Wiesz coś na ten temat? Jeśli nie ma dalszych informacji, możliwe opcje dialogowe składają się z kilku bezsensownych odpowiedzi. Jeśli mimo to bohater odpowie na kolejne pytania Nereusa twierdząco nie znając odpowiedzi, ten zostanie przez niego ukarany za kłamstwo, doprowadzając do złej odpowiedzi końcowej. Oznacza to, że musisz uzyskać informacje na ten temat, aby kontynuować rozmowę na wyższym poziomie. Pierwsza wskazówka znajduje się w pewnej książce znajdującej się nieopodal magów ognia. Jeśli z niej skorzystasz, możesz dowiedzieć się od Nereusa, że być może będziesz w stanie pomóc w badaniach magii mrocznych sztuk, naturalnie zakazanej. Gracz musi sam wydedukować, że Lester zna właściwą odpowiedź na drugie pytanie. Udaj się do starego obozu i poproś go, żeby tam się udał i pomógł Nereusowi dokonać przełomu. Pomóż mi, potrzebuję pomocy. Mag jest coraz bliżej rozwiązania. To niesamowite, jak bardzo pomogły mu dobre konsultacje z bohaterem. To niesamowite! Czy masz pojęcie, co mi właśnie przekazałeś? Teraz jest zupełnie pewny jego kompetencji. Postawa Nereusa przyjazny. Druga misja magów ognia. Przynieść Morogowi nowe składniki do mikstur. Dowiadujemy się, że dostawca składników, zielarz mieszkający w lesie, już się nie pojawia. Jeśli bohater zaoferuje pomoc Morogowi, otrzyma listę składników. Komponenty możemy zdobyć na różne sposoby. Kupując od uzdrowicieli w starym obozie, znajdując je samemu lub kupując je od zielarza niedaleko uzdrowicieli w starym obozie. Zadanie zostanie ukończone, jeśli tylko zostaną dostarczone wymagane komponenty. Zasoby Moroga zostały na jakiś czas zaspokojone. Jako bonus możesz przekonać dostawcę w jednym z dialogów, aby w przyszłości dostarczał towary dla magów ognia. I co ty na to? W takim razie wchodzę w to. Jeśli uda ci się to zrobić, a Morog się o tym dowie, otrzymamy dodatkowe doświadczenie. Zanim omówimy trzecie zadanie magów ognia, przejdźmy do zadań paladynów. Aby ich przekonać, należy postępować w podobny sposób jak z magami. W tym przypadku Tora jest jedyną osobą, która może powiedzieć, z kim porozmawiać. Wskazówki możesz dostać już w drodze do fortecy, ponieważ bezimienny spędził z nią już trochę czasu. Przede wszystkim musisz wykonać misję Leomara. Gdy to zrobisz, możesz równolegle rozpocząć 2 pozostałe zadania i wykonać je w dowolnej kolejności. Pierwsza misja paladynów. Przynieść demoniczne trofeum Leomarowi. Leomar stoi pod baldachimem na placu. Jeśli z nim porozmawiasz, usłyszysz następującą kwestię dialogową. Tora cię tu przyprowadziła, więc chyba nie jesteś kompletnym kretynem. Leomar daje bohaterowi pierwsze zadanie. Gracz musi udowodnić, że naprawdę umie walczyć. Zostaje wysłany, aby zabić wyjątkową bestię w celu zdobycia trofeum. Potwór jest w starej cytadeli. Zadanie zostanie wykonane, jeśli zabijesz bestię i przyniesiesz trofeum.
Aby ułatwić sobie robotę, możesz poprosić Torę, aby poszła z tobą. Wymagana rozmowa z Leomarem jeszcze raz po rozpoczęciu misji. Jedna bestia mniej. Mam tutaj trofeum, na którym ci zależało. Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Druga misja Paladynów. Przyprowadź dla Garwoga nowych rekrutów do posterunku, np. Hyglas, Kalgor, Rasmuson. Garwog znajduje się w koszarach przy moście. Potrzebuje nowych wojowników. Już w pierwszym rozdziale możesz dowiedzieć się o tych, którzy chcą opuścić stary obóz. Błagam! Zabierz mnie stąd! Ponadto wiadomo, że 2 poprzednio odrzuconych również pochodzi ze starego obozu, a więc to całkiem proste. Znajdź potencjalnego rekruta w starym obozie i zabierz go do górskiej fortecy. Aby wykonać misję z wyróżnieniem, musisz znaleźć drugiego rekruta. Można powiedzieć Diego, że jesteś zmuszony pracować jako zwiadowca paladynów. Diego wie, że kilka osób opuściło obóz, aby dołączyć do armii króla. Cieszy się jednak, że bezimienny postanowił mu o tym powiedzieć. Daje mu nawet wskazówkę, kogo jeszcze zrekrutować. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z ciebie gość. Dzięki za pomoc. Trzecia misja. Dostarczyć Wardonowi raport z punktu obserwacyjnego w pobliżu starego obozu. Wardon znajduje się na balkonie na drugim piętrze fortecy. W dolinie znajduje się kilka punktów obserwacyjnych żołnierzy. Regularnie zgłaszają się do Wardona. Bohater musi dotrzeć do punktu i odebrać raport. Punkt znajduje się niedaleko starego obozu. Wardon przekazuje nam hasło dla strażników. Jak brzmiało to hasło? Na wieży strażniczej znajduje się 2 zwiadowców. Jeden z nich jest dowódcą. Jeśli porozmawiasz z drugim, odeślę cię do pierwszego. Hej, ty! Spadaj! Istnieją tylko 2 możliwe opcje dialogowe. Zdam raport. Prowadzi do prostego rozwiązania. Kto cię przysłał? Paladyn. Hasło brzmi... Dupa do Robara. Bohater otrzymuje zapieczętowany raport, który ma dostarczyć do Wardona. Jeśli go otworzy, zostanie odrzucony lub nie zdobędzie pełnego doświadczenia. A, to ciekawe. To jak się masz? Jak się masz? Prowadzi do rozwiązania bonusowego. Główny zwiadowca powie ci, że zeszłej nocy słyszał odgłosy bitwy w lesie. Co to było? Obserwatorzy nie mogą jednak opuścić wieży. Teraz bohater ma wybór. Powiedzieć, zobaczę co tam się stało, Rozejrzę się po okolicy. lub po prostu wrócić do Wardona z wiadomością, muszę dostarczyć raport. Jeśli wejdziesz do lasu, zauważysz, że miała tam miejsce bitwa, z której jasno wynika, że orkowie walczyli z demonami. Jeśli powiesz o tym strażnikom, okaże się, że orkowie zostali zmuszeni do tej walki. Mam informacje dotyczące orków. Strażnik uzupełni raport o powyższy incydent i wspomni o pomocy bohatera. Pomyślałem, że zdam ci raport. Otrzymując raport, Wardon dowiaduje się, że orkowie jednak nie współpracują z demonami, jak wcześniej sądzili. To bardzo interesująca wiadomość w kontekście walki z demonami. Widzę, że szybko pniesz się do góry. Dobra robota, stary. Trzecia misja Magów Ognia. Przynieś Feorasowi demoniczne trofea do badań. Feoras zajmuje się badaniami orków i demonów. Studiuje wcielenia zła. Musimy dowiedzieć się więcej o orkach i demonach, aby je wszystkie wybić. Po wykonaniu misji paladynów związanymi ze zwiadowcami możemy mu powiedzieć, że demony atakują też orków. Mówi, że demony mogą już przejąć kontrolę nad umysłami zwierząt. Gdy opanują umysły ludzi, będzie to oznaczało, że powrót śniącego jest blisko. Potrzebuje resztek tych stworzeń, aby je zbadać. Jeśli bohater ma już cierń po pierwszym spotkaniu z demonicznym stworem, pojawi się następująca opcja dialogowa. Mam tu coś takiego. Wręczamy mu cierń. Feoras jest podekscytowany. Właśnie tego potrzebuje do badań. Misja zakończona sukcesem. Jeśli zadanie okaże się zbyt krótkie, przynieść mu jeszcze 2 dodatkowe ciernie. Misje treningowe u magów i paladynów są dostępne, gdy tylko zaprzyjaźnią się z bohaterem po wykonaniu głównych misji. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pomóc w rozwinięciu twoich umiejętności i siły. Inni nauczyciele, np. kucharz i kowal, mają warunek. Podstawowa znajomość umiejętności w tej dziedzinie. Można wcześniej nauczyć się ich w starym obozie. Gdy tylko bohater ukończy wystarczającą liczbę misji dostępu, można kontynuować główny wątek fabularny. Do zrobienia? Jeśli okaże się, że rozdział jest zbyt krótki do wykonania misji dostępu, możesz odłożyć audiencję u króla na późniejszy termin. Następnie musisz podać dodatkowe warunki.
W każdym razie konieczne jest przekonanie zarówno magów ognia, jak i paladynów. Ukończ co najmniej 4 z 6 misji. Po wykonaniu zadań Milten informuje nas, że należy natychmiast udać się do króla. Magowie dowiedzieli się, jak rozwiązać ich problem. To już wiemy od Miltena. Tak myślałem. Ustabilizować magiczną strukturę doliny w celu zamknięcia portalu do świata demonów. Ma to bezpośredni związek z artefaktami, które zostały użyte przy tworzeniu bariery. Chodzi tu o 5 kamieni ogniskujących. Milten podejrzewał to już wcześniej, ale nie był pewien. W sali tronowej czeka król, dowódca paladynów Hagen i wyższy mag ognia, Katmaol. Witaj. Przybywam, aby ci służyć, wielki panie. Król instruuje bezimiennego, aby wyruszył na poszukiwania kamieni ogniskujących. Magowie wiedzą, że miały posłużyć przy zniszczeniu bariery. Ale plan się nie powiódł i kamienie wciąż muszą znajdować się w nowym obozie. Nie ma sprawy. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Rozpoczyna się wtedy rozdział 3. Podróż. Tora lub Milten musi zabrać bohatera do nowego obozu. Chodźmy do nowego obozu. Ruszamy w drogę. Jednak król ma oddział paladynów i magów na wezwanie. Dlaczego nie może wysłać ich? Nie mogą zdobyć kamieni sami, ponieważ nie będą mile widziani w nowym obozie. Lee i jego ludzie nienawidzą króla. Tak więc kamienie ogniskujące można zdobyć tylko siłą. Kto wie, czy w ogóle uda się je znaleźć. Ponadto w walce z orkami liczy się przecież każdy. Dlatego musisz znaleźć Saturasa i zapytać go o kamienie ogniskujące. Gdzie są teraz kamienie ogniskujące? Kamienie ogniskujące? Tak, muszą gdzieś tu być. I tutaj są. Do czego są ci one potrzebne? Bariera ostatecznie została zniszczona bez ich pomocy. Teraz są bezwartościowe. Jeśli odpowiedź brzmi, że król ich potrzebuje, mamy problem. Lee wciąż pozostaje liderem dawnego nowego obozu. Jego prawą ręką stał się Kor Angar, który podobnie jak Lester przeżył krwawą noc na bagnie. Dodatkowo z nieznanych przyczyn Urszak przebywa w obozie. Być może to dzięki niemu całe obozowisko jest chronione przed innymi orkami mocą drugiego Ulumulu. Po zdobyciu kamieni ogniskujących wręczamy je Miltenowi. Mam kamienie. Ogniskujące. A, to świetnie. Magowie potrzebują także ogromnej ilości magicznej energii w postaci rudy. Oczywiście musisz poprosić o pomoc w starym obozie. Zostajesz wysłany do Diego po 1000 bryłek magicznej rudy, najlepszej ze wszystkich, krwawej rudy lub mrocznej rudy, która jest znacznie potężniejsza. Diego nie jest w posiadaniu takiego kapitału. Stara kopalnia zawaliła się podczas upadku bariery. Jest nowa kopalnia, w której górnicy znaleźli rudę. Jest ona kontrolowana przez orków, a kopacze i tak nie mają odpowiednich narzędzi do ich wydobycia. Dlatego bohater pomaga ludziom z obu obozów stać się lepszymi. Staje się nauczycielem dla pracowników ze starego obozu, którzy wcześniej nauczyli go podstaw. Trenuje ich tylko w ramach określonych zadań. Mówi postaciom, co mają robić. Dobrze, panie. W tym czasie dochodzi do coraz większego rozprzestrzeniania się plagi demonów. Powstają portale, przez co demony mogą przenikać do świata ludzi. Król potrzebuje posiłków dla swoich wojsk, które wędrują po dolinie i polują na demony. Bohater może poprosić Gorna o poprowadzenie oddziału łowców demonów. Ugrupowanie te powstaje około połowy 3 rozdziału, kiedy sytuacja zaczyna powoli wymykać się spod kontroli. Misja może zostać rozszerzona. Bohater organizuje broń i pancerze, powierzając ich wykonanie kowalowi i płatnerzowi. Musi znaleźć niezbędne przepisy i materiały do produkcji. Mam dla ciebie zamówienie. Aby zdobyć materiały na broń, magię i rytuał, przekonaj robotników lub włóczęgów, aby poszli do pracy w kopalni. Zapewnij im niezbędny sprzęt. Zorganizuję wam narzędzia. Nawiąż współpracę między nowym obozem a królem lub połącz ich w walce z demonami. Swoją drogą w 3 rozdziale możemy wykonać kilka zadań pobocznych dla wojsk króla, aby zarobić trochę rudy i poprawić swoje umiejętności. Oto przykłady. Czy masz dla mnie jakieś zadanie? Zysk dla króla. Powiadomienia o poszukiwanych poważnych przestępcach, takich jak Karras.
Mam cię. Dopilnuję, byś trafił za kratki. Morderca! Dodatkowe misje poszukiwawcze z towarzyszem, np. Torą. Szepnąć dobre słówko Torze czy księżniczce. Nie chcę więcej oglądać twojej gęby. Wynoś się stąd! Dostarczyć informacje o głodzie. Jak leci? Jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego. Głodujemy. Przynieść rzadką książkę z biblioteki w Starym Obozie czy wieży Xardasa. Przynieść serce demonicznego ścierwojada. Zdobyć jajo ognistego jaszczura na plaży. Przynieść dowód przychylności Xardasa. W tym przypadku był to zwój przyzwania demona. Test lojalności. Zabij opętanych i przynieś ich ciała. Tutaj najprawdopodobniej zadanie zostałoby zlecone, gdyby opętani nie otrzymali lekarstwa na chorobę, w efekcie czego staliby się zombie. Magowie ognia są gotowi i mogą rozpocząć rytuał. Wysyłają bohatera do Xardasa, aby ten wziął udział w rytuale, ale tak naprawdę nie planują na niego czekać. Wierzą, że da się to zrobić bez Xardasa. Znajdź Xardasa. On musi nam pomóc. Spróbuję dotrzeć do Xardasa i poproszę go o pomoc. Gdy tylko bohater zacznie rozmowę z Xardasem, rozpoczyna się rytuał. Magowie ognia chcą, żebyś wziął udział w rytuale. Nie chcą. Przekonaj się, że już zaczęli. Xardas ma coś w rodzaju kryształowej kuli. Obraz się powiększa. Magowie zebrali się przed górską fortecą, aby przeprowadzić rytuał. Na podłodze jest namalowany pentagram. Rytuał kończy się katastrofalnym niepowodzeniem. O cholera! Stojąc w kręgu kamieni ogniskujących, wpadają do wymiaru demonów. Później wracają w postaci demonicznych popleczników, którzy chcą uniemożliwić bohaterowi wykonanie jego zadania. Tam jest. Rozpoczyna się wtedy 4. rozdział. Decyzja. Bohater i Xardas w wieży wiedzą, co się stało. Magowie ognia popełnili poważny błąd. Odprawili rytuał w niewłaściwym miejscu. Ci głupcy myśleli, że znaleźli znak mocy śniącego. Musimy znaleźć właściwe miejsce i powtórzyć rytuał. To jedyna szansa na powstrzymanie śniącego. Xardas daje bohaterowi następujące wytyczne. Zabierz kamienie ogniskujące z miejsca nieudanego rytuału, potrzebne do drugiego rytuału. Znajdź właściwe miejsce ze znakiem mocy śniącego. Możesz także powiadomić króla o niepowodzeniu rytuału. Wszyscy magowie ognia zginęli. Ponowne zebranie kamieni ogniskujących może być trudne, ponieważ pojawi się tam jeden z demonicznych magów ognia. Jeśli chcemy wydłużyć czas gry, gracz musiałby ponownie uzbierać krwawą rudę, aby je naładować. Kiedy to już zrobimy, bohater musi odnaleźć właściwe miejsce do przeprowadzenia rytuału. Jak się okazuje, właściwym miejscem jest świątynia na bagnie. Dlatego właśnie orkowie przybyli do doliny. Od tego czasu jej szukają. Wiedzą, że śniący jest demonem i za wszelką cenę nie chcą dopuścić do jego przebudzenia. Orkowie podążają starożytną przepowiednią, że śniący w końcu się przebudzi, jeśli nie uda się znaleźć miejsca na czas i temu zapobiec. Od dawna poszukują, lecz bezskutecznie. Faktem jest, że śniący nie chce, aby orkowie go znaleźli. Jego moc wystarcza, aby oszukać zmysły orków, dlatego go nie znajdą, choćby był przed ich nosem. Owa świątynia, niegdyś zamieszkiwana przez bractwo, po upadku bariery się zawaliła, odsłaniając nowe komory prowadzące do dużych podziemnych komnat tajnymi przejściami. Do zrobienia? Rozwinąć lokację świątyni w obozie na bagnie na potrzeby finałowej walki. Alternatywne rozwiązanie jest to tylko przejście w formie zmiany poziomu do poziomu świątyni z Gothic. Historia orków musi być prezentowana stopniowo, przykładowo może opowiedzieć ją Urszak, który znajduje się w nowym obozie. Opowiedz mi o orkach. Krotok Jabart. Dlaczego orkowie atakują ludzi? Urszak nie wie, czemu wielka wojna z ludzie. Skąd się was tu tylu wzięło? Jedne orki idą z gór, a inne ze statków. Dziękuję. Muszę ruszać w drogę. Urszak bardzo smutny, jeśli przyjaciel człowiek zginąć. Gdy tylko bohater zlokalizuje miejsce, pojawia się Xardas. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Teraz musisz przygotować rytuał, umieścić 5 kamieni ogniskujących we właściwym miejscu. Tutaj wątek się rozgałęzia. Możemy wygnać śniącego albo go przywołać. Jeredra, Kantar. Śniący, zbudź się!
Potem dochodzi do finałowej walki, po której w zależności od decyzji dochodzi do jednego z dwóch różnych zakończeń. Niestety więcej informacji na temat finałowej walki nie posiadamy. Omówiliśmy całość głównej fabuły wraz z zadaniami pobocznymi, dlatego teraz przejdziemy do informacji na temat nowego obozu i terenów na bagnie spisanych w dokumentach. Z powodu trzęsień ziemi jaskinia w nowym obozie została częściowo zawalona. Większość więźniów pozabijała się nawzajem, gdy bariera upadła. Błagam, daruj mi życie. Gin, bydlaku! Ocaleli nieliczni, ci, którzy przeżyli, w większości uciekli. Cholera! W nogi! Po ataku orków nawet uchodźcy boją się tam zapuszczać, ponieważ wierzą, że w nowym obozie szaleją mroczne siły. Na polach ryżowych nic już nie rośnie. Jezioro jest praktycznie wysuszone. Chaty zostały splądrowane dawno temu, a wiele spłonęło. W pobliżu kręci się też coraz więcej dziwnych stworzeń. Podobnie w kotle, z powodu trzęsień obszar ten został mocno zniszczony. Tam też osiedlili się orkowie, wykorzystując resztki chat jako swój obóz. Także zaopatrzenie miało być dostarczane orkom przez podziemne tunele w pobliżu wolnej kopalni. Z dokumentów wynika, że podobnie jest w obozie na bagnie. Obóz zapadł się głębiej w bagno, a niektóre platformy i chaty się zawaliły. Tylko kilku członków przetrwało wyrzeczenie się śniącego i krwawej nocy. Ponieważ nie było już guru, którzy zajmowali się obozem, ani strażników czyszczących mokradła z potworów, obóz stał się niebezpiecznym miejscem i był stopniowo opuszczany przez kolejnych członków. Oprócz zwykłych potworów występują tam też nieumarli. Miejsce to przesiąknięte jest demoniczną mocą. Podobno miejsce to stało się ostatnio rajem dla wielu szaleńców, ale nikt nie jest tego pewien, dlatego gracz musi sam sprawdzić, co tam się dzieje. Wiara w śniącego i bagienne ziele po upadku bariery przyciąga nowych porzuconych. Powstaje nowa, niewielka społeczność niebezpiecznych szaleńców. Czarownice z irokezami, szamani voodoo, truciciele, prorocy, niebezpieczni przestępcy itd. Niestety modele nowego obozu i obozu na bagnie nie zostały ukończone, przez co możemy sobie tylko wyobrazić, jak mogłyby wyglądać po przekształceniu, wyczytując to z dokumentów. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Chcemy też Was poinformować, że to tylko część informacji na temat Gothic Sequel. Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy podzielić się z Wami tą wiedzą. Przypominamy też, że dubbing w filmie to nic innego jak sklejanka głosów z pierwszej, drugiej, jak i trzeciej części Gothic, zrobiona tak, aby głosy postaci były dopasowane do otoczki opowiedzianej przez nas historii. Zdajemy sobie też sprawę, że część informacji mogła być znana, lecz chcieliśmy stworzyć własny materiał, bazując na danych zawartych w dokumentach. Jeśli materiał się spodobał, pozostawcie po sobie komentarz i kciuka w górę, aby prezentacja dotarła też do innych osób. Ja się z Wami żegnam. Cześć! Do zobaczenia.